Hello and good morning, my friends. This is Marta from Drop of Sunshine, and today I will be creating a card for a holy baptism for a girl. Dzień dobry, kochani. Z tej strony Marta z Drop of Sunshine i dzisiaj mam dla Was ładną, mam nadzieję, że Wam się też spodoba, kartę na chrzciny dla dziewczynki. I've decided to use the same idea with this lovely quatrefoil trellis die from the card making magic designed by Christina Griffiths, and I extend the pattern by cutting it 4 times. Postanowiłam użyć tutaj tego samego wykrojnika z kolekcji Card Making Magic Christiny Griffiths i ja rozszerzyłam ten wzór, wycinając go 4 razy. You can find the video how am I gonna do how I did it. You can find it on a video with this circle shaped card. I will link you somewhere over here on the top so you could see it how I did it. Jeśli zastanawiacie się, jak zrobiłam ten rozszerzony wzór, to dam Wam tutaj u góry był link do wideo, w którym właśnie ja pokazałam krok po kroku, jak to zrobiłam. Dzisiaj już tego nie pokazuję, bo nie ma sensu 2 razy tego samego pokazywać. So I'm also decide to use exactly the same idea from the shape circle card and create my ribbon frame. So I cut the frame a few times and I use a little bit of a felt as well to add dimension, and once I glue all the layers together, I am just going over with a ribbon and just, you know, tying up around the frame. It's a little bit tedious and time consuming, however the result it's worth, and it's definitely, you know, something if I want to do something special for someone, then definitely that's one of the things for me to do. Kochani, przyozdabiam sobie tą ramkę wstążką i ja wycięłam sobie 2 warstwy, zdaje się, i jeszcze trzecią z tego, jak to się nazywa? Felt? Z filcu chyba, tak. I wycięłam sobie 3. ramkę i wszystko to sobie przyklejam jedno na drugie i później obtaczam tą wstążką i jest to troszeczkę, zajmuje czasu, parę minut musicie nad tym posiedzieć, ale efekt jest naprawdę warty poświęcenia i szczególnie jeśli tworzycie coś takiego specjalnego dla kogoś, to mi się wydaje, że to jest jedna z takich właśnie fajnych rzeczy, które można zrobić i naprawdę dodaje to objętości i takiego zainteresowania. In the middle of the circle, in the middle of the pattern piece, the die cut piece, I will have the card, which is like 6 by 6 inch size. So you can see it here because it's a little bit more than 6 by 6 to be honest. The whole card is actually 8 by 8 inch. Cała ta karta, ta ramka kwadratowa jest w wymiarach 8 na 8 cali, czyli 20,5 chyba to jest, no tam 20 na 20 centymetrów, umówmy się. I w środeczku mam trochę mniejszą tą zieloną kartkę i jakby to będzie taki środek, na którym będę pracować. I'm trying to record a voiceover actually. It's super early in the morning and I do have a little bit work to do and I need to record another video. However, I don't have a space on my phone, and I know if I won't finish this video and I just, you know, transfer it over my computer, then I will never get through this. So I just thought I'll quickly say a couple of words and I just post it on my YouTube. So that way I could clear a little bit memory of my phone. Kochani, nagrywam ten voiceover tutaj dla Was i trochę się śpieszę, powiem Wam, możecie to wyczuć, że tam próbuję złapać słowa i tak dalej, ale mam pełny telefon, a muszę nagrać kolejne wideo zaraz dla Craft O'Clock, muszę dla nich przygotować pracę i mam mało miejsca w telefonie, a wiem, że jak zrzucę ten filmik po prostu na komputer, to już później miną miesiące, zanim ja do niego dotrę. A mam wszystko gotowe, mam zdjęcia, mam generalnie całe wideo nagrane, więc pomyślałam, dobra, hop, siup, szybko nagram głos i po prostu wrzucę. Mam nadzieję, że no, jakoś to się zgrabnie wszystko razem wyjdzie. Okay, I'm gluing this panel to the front of my card, and the card I will be creating today, it's actually an easel card, so I'm just preparing myself a front panel separately and then I will glue it on top of the easel card. Kartka, którą dzisiaj robię, jest to kartka w formie sztalugowej i ja sobie jakby wykańczam ten przedni panel, a potem dopiero dokleję go do tej konstrukcji sztalugi.
And unfortunately, I didn't record the inside part of the card. However, you will see it on a close-up photo, so you will be able to have a look what I created there. I'm trying to pick up some design papers, and I've been looking through a few like different pads. That was the Lemoncraft pad I had on the side, which I still didn't have the chance. They just arrived by the time I was doing the card. Those pads arrived because I ordered them in a store, and there was one with the girly collection and the House of Roses, I think, but I still didn't have a chance to play with them, even though it's been way over a month. They've been just lying aside because I've been just like busy. So I eventually decided to use that rose pattern, the one you can see on the front. Kochani, przeglądałam sobie trochę innych papierków. Tutaj mogliście przez chwilę zobaczyć papiery Lemoncraft. Ja sobie je zamówiłam, bo wstyd w ogóle przyznać, że do tej pory nie miałam żadnych lemonkowych papierów. Ja podglądam ich stronkę, tam czasem coś skomentuję i naprawdę podziwiam te papiery, ale po prostu ich nie miałam. No i w końcu sobie zamówiłam i wyobraźcie sobie, że one tak leżą i po prostu nabierają mocy urzędowej i nie dlatego leżą, że mi się nie podobają i nie mam czasu, tylko ciągle coś robię właśnie i ciągle mam jakieś inne sprawy i po prostu no muszę chyba jeszcze chwilę poczekać. Teraz za niedługo będę właśnie szykowała się na urlop, więc nigdzie nie jadę, od razu wam mówię, będzie to urlop bardziej związany z pracami organizacyjnymi, ponieważ chcemy przygotować dom na sprzedaż i po prostu dużo biegania i załatwiania mam. Ale jak już się z tym wszystkim ogarnę, to mam nadzieję, że już wreszcie sobie usiądę i te moje ukochane papierki będę mogła pociąć i zająć się nimi jak należy. So I've created myself, I'm planning to make a little aperture because I have this lovely dye pieces with the christening, like baptism picture, and I want to put it in the middle, and then I want to have this white ribbon on the side with a little like a silver buckle. And here you can see I'm trying to compose everything together, so that will be just a nicely framed this die cut piece. And I'm using the wet glue to attach one layer on top of another. Wyklejam sobie tutaj właśnie takie małe tło do tego mojego obrazka z tą dziewczynką. I tak sobie wszystko to, wiecie, wymierzyłam, żeby była ta rameczka okrągła troszkę większa, żeby mi zostało trochę tej białej ramki. I teraz zobaczcie, jak się wszystko nałoży jedno na drugie, jak fajnie te warstwy się komponują. Have a look how gorgeous, oh it's my head, you cannot see it, but have a look how gorgeous these layers compose one on top of another. And I will be attaching everything on top of, one layer on top of another. So there will be a pink looking through, and then this mint color paper, it's the largest one, so that will frame the whole card. But it's not gonna be visible on that little aperture. It's just I'm only using it because I want to have this frame all over the four sides of my card. Besides, it's a nice way to introduce the additional color because everything is so like white and pink, so I've decided to have a little bit balance with something else. I don't want to add any greenery because I've decided to use something different. Instead of doing a paper leaf, like a green leaf, I'm gonna be using a lace, and I'm gonna be cutting the lace to use it as my leaves. So I've decided I need to have a little bit contrast, not too much contrast, but something, just to balance the card, so it's not gonna be so pink and white. Tutaj możecie zobaczyć, ja chwilę mówiłam o tej ramce, że zdecydowałam się dodać jeszcze tą miętową kartkę z tego względu, żeby trochę zbalansować ten biało-różowy, wiecie, te kolory, ponieważ normalnie zazwyczaj robię to w ten sposób, że dodaję jakieś tam właśnie listki, jakiś inny właśnie zielony akcent czy coś takiego, natomiast dzisiaj przy tej kartce ja zdecydowałam, że nie chcę dodawać właśnie takich papierowych liści, tylko zrobię sobie liście z koronki.
I żeby nie było tak zbyt bardzo właśnie biało-różowo, to zdecydowałam się dodać właśnie ten miętowy papierek i ta ramka fajnie też wypełni taką przestrzeń, a dodatkowo właśnie będzie takim kontrastem dla tego bieli i różu. Przyklejam sobie teraz tą wstążkę na dwustronną taśmę klejącą i patrzę tak, żeby było równo. I'm gluing the ribbon from both sides with the double-sided tape, just securing it, and then I will glue this layer on top of the mint layer so the ribbon will be secure in between those two papers. And I really like how it turned out, and I just love that adding this a little piece of the buckle, a little bit of a jewelry. It's also add additional sparkle to the card as well. Bardzo podoba mi się właśnie użycie tej szerokiej wstążki tak z boku i fajne, że mogłam właśnie wsadzić ten taki sprzączka to się nazywa, nie wiem jak to, buckle, od paska takie coś, no właśnie tą, powiedzmy, że to chyba sprzączka, tą srebrną wstążkę i że taki elemencik właśnie mały, taki biżuteryjny też dodaje zawsze takiego, wiecie, czegoś fajnego do tej kartki i tak ubogaca tą całą kompozycję. Przyklejam sobie właśnie teraz te dwie warstwy i wstążka jest zabezpieczona w środeczku pomiędzy tymi warstwami. And now I will be gluing my frame, and once it's done I will be once I adhere those frame and inside panel, I will be working on my flower composition. Teraz przyklejam sobie tą ramkę dookoła właśnie 4 rogów przy użyciu kleju na gorąco. Później przykleję sobie ten środkowy panel i jak już będę miała to gotowe, to zacznę pracować nad kompozycją z moich tam kwiatków i tych koronkowych listeczków. And here you can see I'm adding a little piece of the wadding just for additional dimension. I usually use a double-sided foam tape or so foam pads. However, I think I've mentioned that on one of my previous videos. I do have a huge roll of the wadding and I don't really know what to do with it. I thought I was buying a smaller piece, but when they sold me, it was whole like a packaging, like, you know, it's few meters, so it's definitely, because I was thinking of buying it to the covers for the albums, but the amount I have, it's way too much. I'm not gonna be using it in next like 3 years, so I'm just using it for dimension. Mam to wypełnienie, zobaczcie, takie to jest taki puszek, co się wypełnia, nie wiem, kurtki, czy jakieś takie tego typu rzeczy. Ja kupiłam to właśnie do wypełnienia okładek na albumy, żeby tak materiałem troszeczkę, wiecie, takiego wypełnienia mieć i jak ja to kupowałam przez internet, to wydawało mi się, że kupuję dużo mniej tego, ale kiedy mi to przysłano, to jest ogromna bela, słuchajcie, i to po prostu będę miała przez następne 5 lat, więc kiedy mam okazję i przyklejam jakiś panel i chcę nadać trochę objętości, to zamiast korzystać właśnie z tych kosteczek dystansowych, czy jakiś tam właśnie tej taśmy dwustronnej piankowej, to po prostu wklejam sobie taki kawałek i też fajnie to wygląda. A poza tym, one more thing I have to tell you with this wadding, it's super lightweight, so it's not gonna add any weight to your card. Jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć właśnie z tym wypełnieniem, to jest ono super leciusieńkie. Ono jest tak leciuśkie, że nawet jak przykleicie 2-3 warstwy, ile tam tego władujecie, to naprawdę praktycznie nie dodaje to wagi do Waszej karty. Więc jeżeli tworzycie coś, co będziecie chcieli wysłać czy do koperty, czy gdzieś tam i wagowo jesteście ograniczeni, to naprawdę polecam Wam, bo świetnie to nadaje objętości, a jednocześnie waży tyle co piórko. And now I am adding a little piece of this cord just around the to frame my circle nicely and add additional interest, and I think this little bit string is corresponding nicely with this square frame I've made before. Dodałam troszeczkę takiego plecionego sznurka i myślę, że fajnie nadają też objętości i fajnie zgrywa się z tą ramką właśnie wstążkową, którą zrobiłam wcześniej. And here you can see I've got those foamy run flowers. This is my handmade flowers, and
instead of using greenery, I'll be using the pieces of the lace, as I've mentioned before. I tutaj jeszcze moja kompozycja z kwiatków fłamiranowych, to są kwiatki, które zrobiłam samodzielnie i do tego zamiast listków właśnie kawałeczki tej koronki, którą sobie tak przycięłam i w ten sposób nie wprowadzam żadnego nowego koloru, tylko właśnie ta kompozycja pozostaje w tych miękkich, fajnych pastelach i myślę, że coś innego, coś ciekawszego zawsze staram się w każdej jednej mojej pracy coś, mimo że tak jak na przykład teraz skorzystałam z projektu, który już zrobiłam wcześniej, tej okrągłej ramki, to jednak starałam się to tak w miarę, że tak powiem, zmienić kształt, zmienić kolorystykę, wiadomo, dodatki, żeby zawsze powstało coś innego, żeby każda jedna moja praca była taka troszeczkę oryginalna i mimo, że gdzieś tam się czymś inspiruję, to zawsze staram się coś zmienić, coś tak właśnie przekombinować, żeby było inaczej. As I mentioned just a second ago, even though I use the same idea as the circle shape card, I finish the card totally different way, because what I'm trying to do is I'm trying to make my card, each one of them special, and sometimes even if I'll do do a same inspiration by my other idea or from someone else's idea, I take an inspiration, I'm always trying to change it just to create something on my own, and that will be one of a kind, so the person who will receive the card, there's nothing like that, like there's no two cards of the same design if I'm creating it. And always trying to came up with something a little bit different, which I think the card making is all about. It's yes, I mean, like, we do get those simpler cards as well, and don't get me wrong, I am also making the simpler card. I have them on my eBay, like the cards, I don't know, the baby cards with the pram, when I'm just like making a few of them for the order, and then just like personalized name or something like that. But for those big projects, the one which are totally personalized, I'm always trying to come up with something different, so when the person who will receive it, they will know this is one of a kind, there's no a second card like that, so that's specially designed for them. Moja karteczka już w zasadzie prawie jest gotowa. Mam jeszcze do zrobienia napisy. Pocięłam sobie kilka właśnie warstw tych napisów, pamiątka Chrztu Świętego, i sklejam jedną warstwę na drugą, ponieważ chcę jakby osiągnąć taki efekt tekturki. Ja wiem, że są gdzieś tam, muszę poszukać właśnie w tych sklepach tekturkowych takich napisów, bo byłoby to fajne, bo prawda, nie trzeba by było już tak po kilka części sklejać ze sobą, jeśli chce się mieć właśnie taki efekt tekturki. No ale nie mam żadnych tekturek, więc stara szkoła, 3 warstwy plus kolorek, czy tam 2 warstwy plus kolorek, i też można sobie poradzić. I'm gluing 2 or 3 layers of the die cut sentiment, just so I could achieve this chipboardy looking effect. I know there's many stores, more and more stores nowadays, they offer those MDF or chipboard cut sentiments. However, I don't have anything like that, so I'm just using a traditional way, 3 or 4 layers of the sentiment, one on top of another, and you will achieve the same similar kind of a look. I am just attaching my sentiment with the help of the hot glue, and I'm trying to put it straight on the line, all those three words which says pamiątka Chrztu Świętego, which means the holy baptism souvenir, like a memory of the holy baptism. It's something like we in Poland use quite often this phrase, and it's gonna be a gift for the granddaughter from their grandparents. So I think
in overall it looks really nice, and then once it's ready I will glue it on the top of the easel card, which I don't create the footage from the inside part, but you will see it on a close-up photos. Przyklejam, kochani, napis na ten gorący klej, staram się wykleić go właśnie równo, pamiątka Chrztu Świętego, i teraz zaraz będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wyszło. Nie nagrałam środeczka tej kartki, nie wiem czemu, ale no trudno, zobaczycie sobie na zdjęciach na powiększeniu. And here is how my card presents itself, so you could have a look on a close-up. I think in overall it looks really nice. So from this place I want to say thank you so much for being here with me, and I hope you enjoyed the video, even though it's not perfect and it's missing a little bit, like I never record that inside part, but here you can see how the easel mechanism look like. Thank you so much, and I hope to see you here again. And please don't forget to like and share the card with your friends. Maybe there will be someone else who will enjoy the video. Have a lovely day, stay blessed, bye bye. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że kartka Wam się spodobała. Proszę Was bardzo też, jeśli możecie, to podzielcie się moim wideo ze swoimi przyjaciółmi, może ktoś też będzie zainteresowany. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście, i pozdrawiam Was cieplutko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa, pa!